Witajcie w kolejnym vlogu. Jak pewnie nie trudno się domyślić, niezbyt lubię samozwańczych specjalistów od czegokolwiek w internecie. Samozwańczych specjalistów znaczy osoby, które ani nie mają wykształcenia, ani nie potrafiłyby znaleźć, co więcej, przeczytać i zrozumieć odpowiedniej pracy naukowej. A co mnie tak zirytowało? Otóż chciałem dzisiaj siąść i nagrać o wiele bardziej złożony vlog, o dużo trudniejszym zjawisku i trochę mnie to pokonało, trochę znowu skończyło się tak, że nie byłem w stanie mówić, zestresowałem się, potrzebowałem zająć się czymś innym. I tak jakimś cudem ten dziwny stan mi przeszedł, a myślałem, że skończę dzisiaj paraliżowany i płacząc, know what I mean. Było naprawdę źle. Było źle, ale znam sposoby, bądź umiem przyjąć rady, co mogę zrobić, żeby sobie pomóc. I teraz czuję się całkiem okej. Samozwańczy specjaliści od zdrowia psychicznego w internecie. Czy wy też uwielbiacie ten typ? Spróbuj tylko się pożalić, poskarżyć lub zwyczajnie podzielić jakimś doświadczeniem związanym z twoimi objawami problemów psychicznych, twoją ciężką przeszłością, czymkolwiek. Przyjdzie ci jeden, drugi, piąty, czasami kilkadziesiąt takich osób, w zależności od tego, jak dużego masz pecha. I na podstawie filmiku, który nawet nie wyczerpuje całego tematu, które są tylko zbiorem pojedynczych haseł, które mają tylko i wyłącznie dać ci znać, że hej, zapostowałem coś, co może cię zainteresować. Co prawda cię nie zainteresuje, ale z jakiegoś powodu algorytm ci to pokazał, więc I guess algorytm uznał, że to twoja nisza, whatever. I takie osoby na podstawie takiego krótkiego filmiku i kilku komentarzy już potrafią uważać, że wiedzą lepiej niż ty, co się z tobą dzieje. Oni ci już wypominają wszystko, co robisz nie tak. Wszystkie dowody na to, że zwyczajnie się sabotujesz. Bo najwyraźniej bardzo ci dobrze z tym, jak żyjesz, albo raczej jak nie żyjesz. Bo przecież się nie starasz, bo przecież najwyraźniej tak ci jest dobrze, bo przecież nie próbujesz. I zabawne jest to, że to są osoby, które ci nie znają. Nie znają cię zupełnie. Nie wiedzą, co przechodziłeś, nie wiedzą, jaka była twoja historia, twoja ścieżka terapeutyczna. Ale oni już udają specjalistów, oni już wiedzą. I oni już diagnozują cię z tym, że ty zwyczajnie nie chcesz czuć się lepiej. Ach, należy dodać, oczywiście puste konta, żadnych danych. Nie specjaliści. Bo wiecie, jeśli to jest przynajmniej jakieś nieanonimowe konto, to wtedy możesz sprawdzić, że na 99% to nie jest psycholog. Specjaliści. Wiedzą lepiej. 3 zdania na krzyż i oni już znają całą historię twojego życia. Szkoda tylko, że to, czego nie widzieli, szkoda tylko, że to, czego nie słyszeli. Lata walki, płaczu terapeutów, rezygnowania z terapeutów, jeśli okazywało się, że są niekompetentni i są w stanie zrobić ci większą krzywdę, testów, prób, upadków, wzlotów. Oni nie wiedzą, jak dużo zrobiłem postęp terapeutyczny. Oni nie zrozumieliby idei tego, że sam fakt, że przychodzę do internetu i mówię o tym, co jest ze mną nie tak, już jest ogromną oznaką, że nie jestem tą samą osobą, którą byłem jeszcze zanim wydostałem się z toksycznego środowiska mojego domu. Czy myślicie, że kiedyś bym w stanie siąść i tak po prostu zacząć na przykład mówić o tym, o czym mówiłem w moim filmie na temat, dlaczego zdecydowałem się olać to, co sądzą ludzie i zostać problematycznym artystą? Nie. Nigdy w życiu. Co więcej, to było trudne nawet wtedy, jak już mówiłem, nawet po tym czasie. Kiedyś? Och nie. Nie byłem w stanie mówić o tym, co zdarzyło się u mnie w domu. Nie byłem w stanie mówić o tym, co się czuję. Nie byłem w stanie mówić o swojej historii, o tym, co przeżyłem, co przetrwałem. Masę z tych rzeczy nie potrafiłem przyznać sam przed sobą. Sam fakt, że wziąłem się za internet w taki sposób, w jaki się za to wziąłem i staram się traktować to poważnie. Kiedyś? Nigdy w życiu. Bo kiedyś przejmowałbym się, czy te wszystkie osoby, które gnębiły mnie, które doprowadziły mnie do stanu, w którym byłem jeszcze te 6 lat temu, na ten przykład, to zobaczą, czy będą się śmiać, czy stanę się znowu pośmiewiskiem w jakiejś starej grupie znajomych, którzy jakimś cudem stali w kontakcie, bądź zwołali się tylko po to, żeby pokazać, ej, patrzcie, ten debil jest jeszcze większym debilem, patrzcie, co on odwala. Nie mają pojęcia, jak ciężkie miałem problem z zaufaniem komukolwiek. Nie mają pojęcia, jak jeszcze do niedawna nie byłem w stanie spojrzeć na telefon, widząc powiadomienie, że ktoś coś do mnie napisał. To jest nadal trudne. Niemniej, zrobiłem progres. Że wziąłem się z powrotem za sztukę, ogółem za sztukę, jakąkolwiek sztukę, mimo że depresja i wszystko sprawiły, że byłem przekonany, że już nigdy więcej nawet nie pomyślę o byciu artystą. Te osoby nie widzą, jak na przestrzeni czasu mojej dokumentacji pojawia się coraz więcej raczej pozytywnych wzmianek. Te osoby nie widzą moich załamek nerwowych, owszem, ale też nie widzą tego, że nauczyłem się, jak sobie z nimi radzić, przynajmniej do pewnego stopnia. I w ogóle to jest jeszcze zabawne z tego względu, bo przychodzisz do internetu i narzekasz na to, że jest ci generalnie ciężko, że trochę
ci życie, a ty niekoniecznie temu pomogłeś potem, bo nawet nie próbowałeś walczyć, ale jak mogłeś walczyć, jeśli byłeś w totalnym poczuciu beznadziei, no bo tam inno. Przychodzisz i mówisz o tym, że walczysz. Dosłownie o tym, że walczysz. Czasami narzekasz na to, że gdzieś przestrzeliłeś, że coś ci się nie udało, że myślałeś, że stać ci na więcej. Sfejlowałeś. No ale walczysz. Ale nie. Te osoby oczywiście są specami od wszystkiego i te osoby są przekonane, że na pewno sabotujesz leczenie, że na pewno to tak naprawdę była twoja wina, że gnębiono cię w szkole. Przecież to wcale nie było tak, że byłeś neuroróżnorodny, że myślałeś inaczej. Zachowywałeś się inaczej, że kwestionowałeś idiotyczne zasady, idiotyczne hierarchie między dzieciakami. To wcale nie jest tak, że nienawidzono cię przede wszystkim dlatego, że nie chciałeś się dostosowywać pod dyktando jakichś popular girls, nie wiadomo czego. Bo to wcale nie jest tak, że nie chciałeś udawać kogoś, kim nie jesteś i że wolałeś być cringe'owy, ale wolny. Bo to wcale nie jest tak, że światu prawie się udało zgnoić cię, dopasować do foremki. To wcale nie jest tak, że fakt, że siedzę teraz tutaj wyglądając tak, jest kolejną wielką wygraną. Wiecie, ile lat ja walczyłem, żeby się odważyć pierwszy raz spódnicę ubrać? A jak się pewnie domyślacie, ja lubię eksperymentować z ubraniami, ja lubię crossdressing. Ja się w tym czuję dobrze, ja się w tym czuję sobą. A o co mi teraz chodzi? Dużo więcej na ten temat nie powiem, ale niedługo będę mieć pewną historię do podzielenia się z wami, która nie jest prosta, ale będzie dosyć mocno rozwinięciem tego, o co mi chodzi teraz. Że pokonałem próbę złamania mnie, że pokonałem próbę zrujnowania mnie. To wcale nie jest tak, że odważyłem się zerwać wszystkie emocjonalne więzi, trauma bond, które miałem z rodziną. To nie jest proste. Może jestem jednostką antyspołeczną, ale to nadal nie jest proste. Nie kiedy twój mózg na wszystko reaguje reakcją obronną typu faun. Faun. Och, no wiecie, wtedy kiedy zamiast bić się albo uciekasz, po prostu zrobisz cokolwiek, byle tylko zadowolić swojego opresora. Dlaczego coś takiego ma miejsce? Prawdopodobnie chodzi o to, że wasz mózg próbuje minimalizować ryzyko, że zostaniecie zabici czy coś, no bo jeśli będziecie greczni i posłuszni, to na pewno spotka was dużo mniej złego. Nie polecam. Wiecie, jak to się gryzie generalnie z byciem antyspołecznym? Kiedy jesteś zestresowany, stresuje cię praktycznie wszystko i ty widzisz i czujesz, jak twój mózg, jak ten twój gadzi mózg przejmuje z tobą kontrolę i każe ci być jak och, tak, zrobię co chcesz, tak, przepraszam, że w ogóle odważyłem się odezwać, zrobić krok nie w tą stronę, myśleć samodzielnie, och, jestem taki beznadziejny, please don't hate me. Jednocześnie antyspołeczna część twojej świadomości patrzy na to i czuje się zwyczajnie obrzydzona. Bo ty czujesz, że to jest autopilot, to czujesz, że to nie jesteś ty, to czujesz, że to nie są twoje decyzje. I ci wszyscy specjaliści, którzy uważają, że zwyczajnie się nie staram i mi nie zależy, jest mi dobrze w tym, jak było, nie widzieli również tego, jak walczyłem, żeby się zacząć oduczać tego stanu, jak się uczyłem walczyć, przełamywać to. Bo te osoby nie widziały tego, jak na przykład zwieńczeniem tego, że zacząłem uczyć się przełamywać ten stan i wykorzystywać moje cechy antyspołeczne tak, żeby mnie benefitowały, bo tak, da się. Mają masę negatywów, mają masę pozytywów. Fun fact. To, że kiedyś powiedziałem, że negatywów jest więcej, było przykładem tego, o czym właśnie teraz mówię. Reakcja typu faun. Bo przecież ludziom może się nie spodobać, jeśli mówisz wprost, że jest ci całkiem spoko z tym, że jesteś antyspołeczny. Bo jest mi z tym spoko. Chociaż co prawda czasami to irytujące. Wiecie, ja podejrzewam, że jednak łatwiej jest żyć komuś, kto nie kwestionuje authority, jest kto ogółem, co woli sobie żyć spokojnie, nie zadawać trudnych pytań, nie stawiać siebie w centrum wszystkiego. Niemniej tak, antyspołeczność potrafi dać siły. Przede wszystkim, jeśli nauczycie się wykorzystywać jej benefity, to znajdujecie się w takim stanie, gdzie na dużo rzeczy, które kiedyś by was rozwalały, jesteście w stanie powiedzieć, ach, szanić to i wszystko jest, powiedzmy, bardziej pod kontrolą. Psychicznie odseparować od większej ilości rzeczy. I tak, są minusy. Ale nie chciałbym być neurotypowy. O czym ja mówiłem? Tak, te osoby nie widziały, że zwieńczeniem tego, że zacząłem się tego uczyć, był fakt, że kiedy trafiłem na jakieś 2 miesiące do niekompetentnej terapeutki, to w zasadzie przez cały ten czas ja tam robiłem trochę co chciałem i udawało mi się co chwilę ją wziąć pod włos, że ona nie wiedziała co mówi, co gada. Nie bałem się zadawać pytań, które widziałem, że bardzo ją irytowały, mimo że nie miały prawa, no bo na przykład do jakiego stowarzyszenia, do jakiej organizacji zrzeszającej psychologów pani należy, to jest normalne pytanie, które mam prawo zadać. Triggerowało ją to. Och, jak ją to triggerowało. Och, jak ją triggerowało, jak za każdym razem, kiedy ja zidentyfikowałem jakąś metodę manipulacji, która była zastosowana na tyle nieskutecznie, że ją zauważyłem. Ja mówiłem to wprost, że to nie działa, sorry.
Jednocześnie nie mówiłem tego wprost. Tak, ja na tej terapii byłem trochę bezczelny. Ta terapia 2-miesięczna pomogła mi po prostu nie w taki sposób, w jaki tej babce się wydawało. I nie w taki sposób, w jaki wydawałoby się większości osób, że terapia może komuś pomóc. Ale wiecie, nawet mój psychiatra się zgodził z tym, że jeśli było to dla mnie swego rodzaju egzaminem, żeby postawić na swoim w bardzo wielu aspektach, to znaczy, że coś było na rzecz, nie? I te osoby nie widzą wszystkich tych coping mechanisms, które udało mi się znaleźć, które działają. I one nie chcą tego widzieć. Just. Potrafią być bardzo irytujące. Niby compassion, niby to, niby tamto. Tylko po to, żeby moment, w którym nie zaczniesz się zgadzać z nimi ze wszystkim, bo zwyczajnie piszą jakieś ogólnikowe pierdolety, które nie mają zastosowania do rzeczywistości, no to od razu słyszę, że tobie jest po prostu dobrze w tym stanie. Ty po prostu chcesz taki być. Pamiętam, jedna osoba bardzo specyficzna mnie tak zirytowała gdzieś indziej i nawet chciałem właśnie nagrać coś tego typu, że hej, po co mi te lata terapii, po co mi lata diagnoz, po co mi lata pracy nad sobą, po co mi lata szukania pomocy, szukania zasobów, eksperymentów, faili, uczenia się, czasami uczenia się na błędach, które były bardzo brutalne i bardzo potrzebne. Skoro mogłem po prostu przyjść na social media i ktoś by mi od razu zdiagnozował i wyjaśnił. Finalnie tego nie zrobiłem, bo uznałem, że ta osoba nie była tego warta. Sorry, not sorry. I tak, to wideo jest przede wszystkim takim głupim narzekaniem, ale to, o co mi chodzi, to zdaję sobie sprawę, że nawet dla mnie te parę lat temu taka sytuacja byłaby bolesna, że byłbym jak, czemu mi nie wierzysz, czemu mnie oskarżasz, czemu mnie victim blame'ujesz, to boli, dlaczego mi to robisz, czy coś jest ze mną nie tak, czy faktycznie coś jest ze mną nie tak? Mnie to po prostu zirytowało i szczerze powiedziawszy zirytowało nas w taki pozytywny, motywujący do istnienia sposób, ale jeszcze te parę lat temu byłoby inaczej. I jeśli relatujecie jakkolwiek do tego, o czym mówię, a na pewno relatujecie, jeśli odważycie się jakkolwiek publicznie w internecie mówić o różnych swoich przejściach. Wiem, że łatwo jest to mówić. Naprawdę wiem, że łatwo jest to mówić, ale pamiętajcie, miejcie na uwadze, że osoby, które mówią takie rzeczy, nie wiedzą nic. Nie mówię, że są nikim jako nikim w kontekście całego życia i wartości jednostki, ale jeśli chodzi o specjalistykę, psychiatrię, psychologię, są nikim. Bo jeśli ktoś próbuje z wami dyskutować jako faktycznie psycholog, to pierwsze co zrobi, powie wam kim jest i przede wszystkim nie będzie pisał pierdół, które są bardzo wyraźnie niezgodne z czymkolwiek, co podpowiada logika, kwestia minimalnego szacunku, co sugeruje to, jak powinien działać wywiad i przede wszystkim to, co sugerują jakiekolwiek wytyczne z ICD i tak dalej, i tak dalej. Jaki cel takie osoby mają, żeby przychodzić i wypisywać takie wysrywy? Nie mam pojęcia. Czy próbują się dowartościować, czy czymś po prostu nudzi. Prawdopodobnie nie warto się nad tym zastanawiać i jeśli mogę wam dać jedną radę, zwyczajnie to blokujcie. Blokujcie takich, blokujcie. Zawsze zakładajcie, że to jest po prostu ktoś sfrustrowany i znudzony. I pamiętajcie, że nikt nie wie lepiej niż wy. I nie, to, że ktoś wam próbuje wmówić, że terapia wam na przykład pogorszyła, bo tak też bywa. Czy to nie jest obrzydliwe, jak częstym jest? Teraz trochę zmienimy temat w inną stronę, chociaż teoretycznie to nie jest dalekie odbicie od tematu. Macie osobę krzywdzoną przez najczęściej rodzinę, ta osoba idzie na terapię, ta osoba w tej terapii uczy się funkcjonować i ogółem jest krótko, jest fajnie, robicie postępy, uczcie się radzić z niektórymi rzeczami, na przykład z osobami, które was irytują, prześladują i słyszycie od rodziny, że ta terapia to wam chyba szkodzi, że ten psycholog to wam namieszał w głowie. Nie dajcie się gazlightować takim osobom, nie dajcie się gazlightować tym, którzy nie znając was podważają generalnie waszą historię i to, co przeszliście. Jeśli czujecie, że coś wam się udaje, jeśli czujecie, że gdzieś właśnie coś zrobiliście dobrze, co z dużą szansą takie jest. Miejmy nadzieję, że to wideo będzie dużo bardziej konkretne i będzie mniej trochę takim laniem wody, które po prostu jest niczym innym niż wyrażeniem tego, że jestem zirytowany, ale musicie mi wybaczyć. Znowu jest heatwave, znowu nie mogę spać, bardzo wesoło. Bardzo bym chciał, żeby wszystko, co pojawia się na tym kanale, było ambitne, rzetelne, treściwe, ale wiecie jak jest. Tak ogólnie mówiąc, przyznam, że obelgi, różne wymyślenie brudów na mój temat, brednie, oczerniania, zwyczajne złośliwości mnie nie ruszają, zwyczajnie, bo jeśli są wyrażane w sposób prymitywny, to jestem tylko trochę zażenowany, dlaczego ktoś marnuje mój czas. Ale jeśli jakiś hejterek na przykład się postaram i wysmaruje coś interesującego, albo faktycznie mnie spróbuje zagiąć i widać, że to jest hejterek, który używa tego, co ma w mózgu,
jest kreatywny na przykład, to ja potrafię to docenić i to jest motywujące, bardzo motywujące, ale fakt, okej, przyznam. Właśnie takie teksty o tym, że tobie jest po prostu dobrze, że nie widzę progresu. Wiecie, bo ja to w zasadzie tak nagrywam, myśląc o pewnej konkretnej interakcji, która była strasznie ridiculous. No bo jest sobie wideo na platformie społecznościowej, która jest po prostu zbiorem wybranych losowo, nie losowo, pojedynczych jakby zdań, haseł i to wideo służyło tylko i wyłącznie temu, żeby dać znać, że nagrałem coś dłuższego. Zapraszam do zapoznania się z tym. I of course wyglądałem alternatywnie na tym filmiku, no bo to ja, right? I całkiem przypadkiem właśnie zbiór tych zdań wyrażał różne na przykład szczegóły odnośnie moich problemów z asymilacją społeczną, z tym, że nie umiem w interakcji społecznej. Powiedzieć, że realnie nie mam znajomych, że mam problem znaleźć osoby, z którymi jestem w stanie znaleźć wspólny język, bo jestem na tyle dziwny ogółem, że większość osób tego zwyczajnie nie toleruje. I zabawne było, bo osoba zaczęła mówić, że widać po mnie, że ze mną jest źle, że sugerowała, że to jak wyglądam jest objawem mojego nieuleczalnego spierdolenia umysłowego. I to było zabawne. Tam było powiedziane jeszcze parę rzeczy, ale nie widzę sensu przytoczyć wszystkiego. Tutaj istotą rzeczy jest to, że zapytałem tę osobę tak trochę śmiejąc się w reelu z tego, bo to było zwyczajnie ridiculous, że a skąd ty mnie znasz, żeby w ogóle wysnuwać takie teorie, że ja nie walczę, że się nie staram, że całe moje życie to jest jedna wielka... Czy mój mózg może przestać próbować podmieniać mi losowe słowa słowami z rosyjskiego, spasiba very much? Nie byłbym dobrym tłumaczem. Nie pozwólcie mi iść na lingwistykę. Skąd ty mnie znasz, żeby właśnie wysnuwać takie teorie, że mi jest dobrze i że ja celowo wywołuję jakby swoje problemy, bo takie były tam insynuacje, jak pamiętam. Osoba odpowiedziała znikąd, dodajmy oczywiście konto anonimowe, typowe konto hejterskie, i że wystarczy jej to, co słyszy, żeby wiedzieć o mnie wszystko. Be for real. Jakby to jest zabawne, bo sam fakt, że wyglądam jak wyglądam, że mam taki imidż jaki mam, jest jednym z największych dowodów na to, jak dużo pracy nad sobą zrobiłem. Niedługo będę mieć do podzielenia się fragmentem pewnej historii z mojego życia, która rzuci trochę światło na to, dlaczego tak ciężko dla mnie było być sobą, dlaczego tak ciężko mi jest ekspresjować generalnie mój dosyć queerowy styl bycia, wyglądu i tak dalej. Na ten moment powiem tylko tyle, że to jest po prostu wielka wygrana przeciwko bardzo wyrafinowanym metodom grania mózgu. Uwierzcie mi, ja nie dramatyzuję. Chociaż niech to brzmi dramatycznie, tak. I tak uznacie, że dramatyzuję, ale ja już taki jestem edgy. I nawet nie sugestia, że właśnie moje inne problemy psychiczne jakby są moją winą, tylko jakoby, że mój styl jest objawem tego, że jestem chory, mnie zirytował. I teraz pewnie znajdą się jakieś osoby, które będą miały jak on właśnie powiedział, jak można znaleźć mu za skórę. Przetestujmy to. Bardzo mi przykro, ale muszę ci zatrzymać już tutaj. Odkryłem, że jeśli powiem coś takiego przed kamerą, to wytwarza się we mnie jakaś reakcja pokroju. No tak, no wiesz, możesz próbować użyć to przeciwko mnie, tylko że wiesz, to ja ci dałem ten nóż, a ten nóż jest zrobiony kuźwa z papieru. Powodzenia. To jest właśnie interesujące, że czasami, kiedy coś was triggeruje, coś jest waszym problemem, kiedy coś jest triggerem, fakt, że przestajesz z tego robić sekret i basically mówisz wprost tak, to jest mój weak point, powoduje, że potem, kiedy ktoś próbuje w niego trafić, jakimś cudem boli dużo mniej. No bo, nie wiem, jesteś może bardziej przygotowany czy coś. Może twój mózg wtedy uznaje, że jeśli potrafiłeś to powiedzieć, to znaczy, że to wcale nie jest aż takie ciężkie, że to wcale już nie jest aż takie problematyczne. Ogółem wybaczcie, jeśli to wideo było ciężkie do słuchania i oglądania. Bardzo możliwe, że kiedyś spróbuję uzupełnić ten temat trochę lepiej, ale na dzień dzisiejszy obawiam się, że to tyle. Jeszcze raz, pamiętajcie. Wy wiecie najlepiej, gdzie są wasze mocne strony i gdzie udało wam się odnieść zwycięstwa. Nie randomowy Januszek z internetu. Randomowy Januszek z internetu wypomina wam takie rzeczy prawdopodobnie dlatego, że sam ma wyparcia, że sam cierpi z takimi rzeczami, że projektuje i już dawno temu potrzebował pomocy, której nigdy nie dostał.